Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się na opuszczonym cmentarzysku czołgów. Postaramy się wejść do środka, bo dla odmiany dzisiaj zobaczymy te czołgi amerykańskie. Ale jak się tutaj znaleźliśmy i co my tu w ogóle robimy, to za chwilę się dowiecie. Zacznijmy tą przygodę od początku. Musieliśmy zostawić naszą Cuprę przed wejściem, przed drzwiami do lasu, bo tutaj nie można wjeżdżać samochodami. Teraz mamy do przejścia, no nie wiem, ze 2 km i będą pierwsze czołgi. Tutaj chyba w lewo, to nie? Chyba tak. Tak by można było mniemać po mapach, które mamy, w których sprawdziliśmy, gdzie stoją owe czołgi. Zakodowaliśmy sylwanie, gdzie stoją. Tak było. Jest czołg? Jest czołg. Fajnie. M40... nie. M41 Walker Bulldog. Widzicie go tam? Teraz do niego idziemy. Czołg M41 Walker Bulldog. Krótkolufowy, kaliber lufy bodajże 76 mm. Nazwa jego pochodzi od jednego z generałów, który zginął w wypadku jeepa w Korei bodajże, dobrze pamiętam? Tak, na wojnie w Korei. Na wojnie w Korei. Generalnie miał zastąpić M42 z tego co pamiętam, ale coś nie do końca pykło. Cały jest spawany oprócz wieży, która też jest spawana jak widać, ale w oryginale powinna być wykonana z odlewu. Chodźcie, zobaczymy, czy można wejść do środka. Fajnie. Bałem się, że to będzie zaspawane i nie da się wejść do środka. W ogóle zawsze to robi wrażenie. To jeszcze są takie nakładki na gąsienicę gumowe, czyli on gdzieś jeździł po drogach. Po drogach, tak, dokładnie. Najcieńszy pancerz miał właśnie z tyłu, bo chyba 21 mm tylko. Wejść, to tam masz wejście. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Jest dziura? No. Tu dowódca? Tak. Nie, tu był dowódca, bo miał wyżyczkę obserwacyjną, tu był działonowy. Z tej strony. Wydaje mi się, że na odwrót. Zaraz ci powiem czemu, bo tutaj mieli peryskop, a tutaj był gunner i bo on tu miał karabin maszynowy jeszcze założony. Okej, masz rację. Dowódca jest zawsze po drugiej stronie, bo też chodzi o to, że jak ładują, to żeby nie dostać od wyrzutu i łuską, co nie? Prawda. Czekaj, trzymaj. Już tak nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że z lewej strony był dowódca. Ty, ale on nawet nie jest aż tak zdewastowany, bo w środku są takie magazynki, że tak powiem, na pociski. To pokaż tu ludziom. No chodźcie do środka razem ze mną. Zobaczcie, zapalę wam tylko światło. W tym miejscu są miejsca, tutaj są miejsca na pociski. W tym miejscu była wieża, o dokładnie, tu stał gunner, a zwracam ci honor, Łukasz, tu chyba działonowy, tak, stał po lewej stronie, bo w tym miejscu widać, że jest łatwiej generalnie stąd wyjąć pocisk, tu go wsadzić i wystrzelić, tylko gdzie tu jest spust? Raczej był taki pociągany, wiesz? Dowódca strzelał. Nie no, gunner chyba strzelał. Czyli dowódca był raczej z prawej strony i możliwe, że... Czekajcie, muszę to przekminić. Tak, tu chyba był obrotowy fotel, na którym siedział właśnie działonowy. Znaczy się, gunner, tak, bo on tu mógł wyjść przez górę. Tu macie włas, ale nie otworzysz go, on jest zaspawany, wiesz? Nie, próbowałem wejść od niego. A tu był, drugi, który operował... O Jezu, który operował właśnie armatą. Widzicie, tu mógł kręcić i ona się przesuwała. Tu jest jeszcze ciekawy taki relikt, bo jest flashlight, latarka. W tym miejscu był uchwyt. To wygląda tak, że jesteśmy na, można powiedzieć, cmentarzysku, tym razem czołgów. Tutaj lufa już jest trochę spiłowana. Myślałem, że będą tutaj 2 czołgi, ale to jest wielkie. A tam jeszcze coś można zobaczyć. Nie wiem, czy to jest kawałek czołgu, czy to całość, czy to może on po prostu ma tylko tą główną nadbudowę. Zaraz tam dojdę. No, powiem wam, że to też dziwne jest, bo jest to w lesie i nie wiem, po co na przykład by było pomnik przyrody robić w taki sposób jak tu, że czołg jest w dole. Ej, tu jest jeszcze puszka po tym.
Po magazynku, po amunicji, do karabinu. Nie, ona jest na stałe tu przykręcona, ale jest, co nie? Tutaj też chyba były zaczepione pociski, wydaje mi się, w takich uchwytach. Przynajmniej łatwiej można do niego wejść. Ale jak już widzicie, za wiele nie ma. Ogólnie w takich czołgach wyglądało to zazwyczaj tak, że tutaj był zespół napędowy, tutaj było miejsce na działowy, tutaj siedział i tak dalej dowódca, a na samym przodzie mechanik czy kierowca, ewentualnie jego zastępca. W zależności jeszcze od czołgów wyglądało to różnie, ale mniej więcej tak to właśnie zawsze wyglądało. No taka brygada czołgu, no to około 5 osób. No jak dostaną jakikolwiek pocisk, można powiedzieć, no to palą się jak w puszce. Więc naprawdę bycie czołgistą na wojnie jest naprawdę dla odważnych facetów. Ja chyba bym wolał być w piechocie. Co ciekawe, to w sumie najważniejsze, że najgrubszy pancerz miał z przodu już bodajże chyba 210 mm z tego co pamiętam, ale najcieńszy był z tyłu i pod spodem, bo tylko 2 cm, czyli trafienie takiego czołgu od tyłu albo od boku, jak ktoś wiedział, gdzie go ma trafić. No raczej jeden strzał, no one shot, one kill, no luck, just skill, co nie? Jak to się mówi. Jeszcze później też tam pójdę, zobaczycie jak to wygląda, ale najpierw wklepię się do tego czołgu jeszcze. Następcy, czyli M47, który jak widzicie jest już, jeśli chodzi o gabaryty, większy. Tutaj nawet spójrzcie, że można zobaczyć jakiś motor, choć w tym przypadku z tego by mogło wnioskować to, że ten motor był tutaj z przodu, gdzie na przykład tam ewidentnie był z tyłu. Teraz najchętniej bym to dzieło ustawił w tamtą stronę i sieknął Łukasza i Kubę. Nie no, żartuję oczywiście. Nie ma się co takich rzeczy śmiać, bo taki pocisk oznaczał najprawdopodobniej śmierć osób, które tam pracowały. Były w tym czołgu, no ale wiadomo, że to też kto pierwszy, ten lepszy na wojnie. Spójrzcie, oni wszyscy praktycznie całkowicie spalony i miejsca tutaj na to działo naprawdę nie jest dużo. Kiedyś siedzieliśmy zresztą w takim czołgu, który był w dużo lepszym stanie. Pokazywano nam, jak to wygląda z tej perspektywy. No to osoba, która tutaj siedzi i zajmuje się przerzucaniem chociażby tej amunicji, tych pocisków do lufy i wystrzeliwaniem, on nic nie widzi, a bardzo często jest tak, że to jest na tyle gorące i odrzut jest na tyle duży, że jeśli źle się ustawi, to się może zmiażdżyć chociażby, więc naprawdę praca ciężka. Więc no, na szczęście nie muszę pracować w czołgu. Ty, w ogóle jak to teraz mistrzowsko wygląda w kadrze. Ten czołg z przodu. Parę razy w życiu tak siedziałem na czołgach. Kiedyś jeździliśmy czołgiem. No i tak strasznie takie fajne uczucie, jak siedzisz na takim dziale i sobie wyobrażasz, jak właśnie jedziesz takim czołgiem, nie? No, tutaj jak zobaczycie, lufa jest gwintowana. Czekajcie, tylko podświetlę. Tu widać gwint lufy, czyli ten pocisk wylatując obracał się. A to jest chyba jakiś kompensator, nie wiem, płomienia czy coś takiego, takie coś jak tłumik bym powiedział. Czy może to źle zabrzmiało? A w środku jest gwintowana właśnie? Jest gwintowana lufa, no. Tu zobaczysz jeszcze za twoją nogą ten otwór, tu. To jest wizjer, widzisz? Ta. I co najlepsze, że jak się przypatrzysz, to jest odlew, to z przodu, co nie? To. I zaspawane, też nie da się go zablokować. No, ale to jest odlewem. I to jest najmocniejszy punkt czołgu. Bo jeszcze jest druga rzecz taka, że to może wam pokażemy przy patonie, który jest tam z tyłu. Bo tutaj są bardzo ważne kąty natarcia. Właśnie ale widać, przejdźmy do drugiego pochyły. może. Zresztą łatwo sobie wyobrazić, że gdybykolwiek coś ostrzelał, to jest większa szansa, że zrekoszetuje ten pocisk. Idziemy na patonka? Możemy pójść. Można wejść do środka? Można, tylko że jest spalony w środku. O. Tak? A tu jest wszystko w środku. Tutaj musimy zwrócić uwagę na drugi czołg, to już jest Patton M47. Czołg, amerykański czołg podstawowy pierwszej generacji. Co ciekawe, on powstał na początku lat 50., ale służył bardzo krótko, w latach 51, 53, chociaż później był eksportowany do wielu innych krajów. I na czołg, który był używany stosunkowo krótko, to wyobraźcie sobie skalę, bo wyprodukowano ponad 8000 sztuk takiego czołgu. Tu jest załoga 5-osobowa.
A, no i to jest to, czego szukałem. A mianowicie chodziło mi o ten kąt tutaj, widzicie? On jest bardzo duży. Chodzi o to, że jeżeli dostaliby pociskiem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten pocisk przeleci po pancerzu, po prostu zrykoszetuje, dołem czy górą. Nie wbije się tak, jakbyśmy strzelali bezpośrednio w mur na przykład, tak? Więc właśnie coś takiego używali, no potem wpadli na pomysł, aby coś takiego tworzyć i rzeczywiście widać, że w tym Patonie tego to użyli, tak? To się zastanawiam, co to jest i tu chyba był, słuchajcie, karabin i to się ruszało, co nie? Chcę podkreślić jedną rzecz, absolutnie się na tym nie znamy. Na Szykowaliśmy się, większości rzeczach. jak na większości rzeczach, szykowaliśmy się przed odcinkiem do tego, także jak gadamy głupoty i przekierowujemy nazwy i tak dalej, chcemy przekazać mniej więcej esencję, Tak. ale są ludzie, którzy się znają trochę lepiej. W tym miejscu był wentylator, który wydmuchiwał gazy prochowe po strzale, a tam z tyłu jest znowu bagażnik, widzicie? To na bokach pewnie były kanistry i z tyłu może amunicja, ciężko mi powiedzieć. Uda ci się tu wejść? No w sumie wysokość masz, wysokość czołgisty, ale może już niekoniecznie rozmiar. No właśnie brzuch przeszkadza, ale rozmiarowo to... Nie, bo ktoś to z WKU słyszy. Nie, ja się nie nadaję. Mam chore kolano, Tak, nie tak. mogę iść na wojnę. Łukasz, brałbyś udział w wojnie, gdyby trzeba było? Wiesz co, ostatnio przykład właśnie... No, przykład Ukrainy, tak wcześniej miałem różne myśli, czy bym poszedł, czy nie, ale dało mi to dużo do myślenia, jak tam ludzie się bohatersko bronią i chyba bym poszedł jednak. Tylko że nasza pomoc to niestety by była pewnie obieranie ziemniaków dla wojska, a w ostateczności jakbyśmy dostali karabina, pewnie w tych czasach już byśmy dostali, to byśmy nauczyli się z nich strzelać i byśmy tworzyli jednostki partyzantów No średnio tak, wyszkolonych w czymkolwiek, no ale chyba i tak bardziej ogarniętych niż ruskie wojska, bo zapewne z nimi nam przyjdzie się Mam walczyć. nadzieję, że nie. I w Choć ogóle tak, mam odpukać, nadzieję, że Ukraina się... odpukać i jak najszybciej niech to się kończy ta wojna na Ukrainie. Dokładnie, niech się obronią i żeby wszystko było dobrze. Na pewno widzieliście w internecie filmy, jak za naszą wschodnią granicą na Ukrainie robią koktajle Mołotowa i rzucają nimi w czołgi. O co chodzi? Jeżeli wymieszasz benzynę na przykład ze styropianem, tworzy się taka lepka maś. I wiadomo, że czołgu tak naprawdę no jemu, czy ludziom w środku ta butelka z benzyną nic nie zrobi. Chodzi o to, że jeżeli na przykład w tym przedziale, który jest tutaj z tyłu, gdzie jest silnik, filtry powietrza, gdzie czołg zasysa do środka, do silnika powietrze, żeby pracować, nagle wzrośnie temperatura, to tak jak w samochodzie, na przykład jak wyjdzie wskazówka na czerwone pole, to po prostu przestanie on pracować, tak? I po prostu go unieruchomicie. Można powiedzieć, że no, po prostu silnik się zatrze, będzie miał za wysoką temperaturę i będzie się gotował. Czyli tak, można zatrzymać butelką z benzyną czołg. Ale to nie są jedyne czołgi, które się tutaj znajdują. Mamy jeszcze kolejnego Patona, zresztą M47. Widząc po zdjęciach, trochę jest graffiti, ale jest w dosyć dobrym stanie. Natomiast jedźmy tu. Tu. Bo tu są takie dwa, których nie ogarniam. Jest i nasz czołg. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Myk, myk, inne miejsce. Tu mamy parking i tam musimy się udać. Cały ten park, bo tak to trzeba nazwać, jest takim parkiem, no może narodowym, coś takiego. Tak jak u nas macie krajoznawcze, tylko że po prostu w środku dali czołgi. I teraz idziemy w następne miejsce do kolejnych wraków. Pomnik przyrody i pomniki wraków Bundeswehry. Zapraszamy. Szybki look na mapę, my jesteśmy tu, a czołgi są o tu, czyli tu musimy iść w lewo. Swoją drogą to bardzo ładnie to wygląda, a drugą drogą zauważcie, tutaj na przykład macie zapory przeciwczołgowe. Dokładnie, czyli cały jakby to cmentarzysko to jest taki, nie wiem jak to nazwać, może coś na wzór skansenu. Ja to nazwę taką ścieżką dydaktyczną, żebyś pochodził. Weź wejść, to będzie widać perspektywę wysokości tego, no. One są stosunkowo niskie, bym powiedział, bo teraz takie zapory czołgowe to mi się kojarzą mniej więcej z taką wysokością. Ale teraz to też robią takie spawane, wiesz, metalowe. No. Ale to czołg po czymś takim nie przejedzie, bo zobaczcie, że każda jest w inną stronę, on się na tym po prostu sklinuje, to nie? W sumie gościnica też by nie złapała terenu na tym. Tak, on zawiśnie na brzuchu. W sumie taki główny punkt tego miejsca to właśnie były te zapory czołgowe, o których mówiliśmy wcześniej. Mogliście przed I chwilą są tutaj. zobaczyć. No i wysienka na torcie, czyli w połowie niepełny
czołg. Pół wisienki. Wtedy mi pasowało jak trochę taka diorama, taka inscenizacja. Amfibia. Czołg wychylający się zza jakiegoś muru. Czy w sumie, czy to nazwać można czołgiem, czy raczej jakimś takim Rozumiem, że pojazdem? to jest francuska konstrukcja, bo to nie wiem, czy w ogóle czołg. Wiesz co, to jest raczej jakieś działo samobieżne, bo tutaj była wieża. No. To raczej było nie niewielkie. był czołg, to może był taki samochód opancerzony po prostu. No, taka armata, coś takiego, co nie? Tylko, że na gąsienicach. Tu jest miejsce dla kierowcy. Tutaj można było wejść, zobacz, masz normalnie wejście. Tutaj siedzieli ludzie i tutaj kierowca masz siedział. wejście kierowcy, a tutaj masz tą lufę, więc to jest po prostu samochód opancerzony. No, Francuskiej konstrukcji, tak? Nie jestem pewien. Ale na to by wyglądało. No to jeśli wy się znacie na tym i po tym możecie stwierdzić, co to jest za samochód, no to piszcie nam komentarze. Co to jest za auto? To nie jest auto. To nie jest auto. Nie nazwałbym tego samochodem, tylko właśnie jakimś takim pojazdem opancerzonym. Albo jakąś armatą, coś, bo taka wieża była nieduża z przodu, co Jak nie? to francuskie, to pewnie silnik Renault to był. Ten pancerz to też ma, słuchajcie, z 1,5 centymetra. Ale no tak, no to broni przed karabinem, no na pewno nie przed żadną rakietą. Można tam gdzieś się wbić jeszcze? A, tu z tyłu silnik. Jeszcze widać jakieś przewody. To w ogóle jest na takiej przekładni zrobione śmiesznej, tu widać. To jest olejowo wszystko zasilane, widzicie? I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym cmentarzysku czołgów. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak te czołgi z minionej epoki wyglądały. Tym bardziej, że jesteśmy po tej lewej stronie Niemiec, czyli to były pojazdy alianckie. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Tam widzicie, albo już widzieliście listę patronów, którym bardzo dziękujemy, bo to dzięki wam te wyprawy się udają. I wy też możecie na nie być. Dokładnie, macie link w opisie tego filmu. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!